Hejka, witamy się nowego dnia z Palermo. Dzisiaj już wyjeżdżamy z tego przepięknego, głośnego miasta, ale jeszcze zrobimy mały spacer, bo czujemy niedosyt, że wam nie pokazaliśmy za dużo, także chodźcie z nami, póki co nie pada. Chodzimy sobie po Palermo, jak widzicie pogoda na razie póki co ok, lekko kropi, ale kamieniczki fajne, tak sobie chodzimy po tych uliczkach starej dzielnicy. Jesteśmy na uliczkach w dzielnicy zwanej La Bucceria, która słynie z takich targów, street foodów i różnych stoisk rybnych. Wszędzie takie śliczne zakątki, zakamarki, wąskie uliczki. Pięknie. Jest i port, to jest akurat port turystyczny, więc macie takie łodzie turystyczne, ale oprócz tego Palermo jest również wielkim portem morskim, przeładunkowym, podobnym do Neapolu. I tutaj mamy Santa Rosalia, czyli święta Rosalia, patronka Palermo. Takie ciekawe miejscówki można tutaj znaleźć poza kapliczkami. Są i miejsca mniej przyjemne, ale za to bardzo fotogeniczne. Tutaj kiedyś była kamienica. Ludzie z Łodzi, tak jak ja, wiedzą co nieco o takich klimatach. No a my idziemy sobie dalej. Spójrzcie, jak wygląda katedra. W ciągu dnia naprawdę robi wrażenie, bo widać te wszystkie detale. Widać wpływy arabskie. Naprawdę bardzo piękna budowla. Obowiązkowa wizyta w lokalnym barze. Będziemy tutaj jeść coś słodkiego, będziemy pić kawkę. Widok ponadprzeciętny. I jak dla mnie Sycylia stoi pomarańczą. W każdej miejscówce musi być spremuta, czyli soczek pomarańczowy. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda katedra w pełnej okazałości. Spójrzcie tylko, jak ona jest ogromna, nie da się jej objąć. Zrobię wam inny obiektyw. Jest naprawdę przepiękna. Wspaniała. Wejdziemy do środka, postaramy się znaleźć grób Rogera II, który podobno jest tu pochowany. Kwadratowego drzewa pomarańczowego to ja jeszcze nie widziałem. Mają fantazję, naprawdę. Wchodzimy do środka. Katedra w środku. Zdecydowanie mniej okazała niż większość kościołów. Spójrzcie, to takie biało-szare malowanie. Troszeczkę wygląda, jakby kościół był goły. Mało takich ozdobnych fresków, mało złota. Ja akurat jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania, ale rzeczywiście można się zaskoczyć. Szczególnie, że to jest kościół, który powstał w 1185 roku. Z tego co wiem, to tam są te grobowce, w tym grobowiec Rogera II. Niestety, jak widzicie obecnie, wejść tam nie mogę. Tutaj pan przeprowadza jakieś naprawy, jakąś renowację. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wygląda w rzeczywistości to tak. Tutaj macie kaplicę świętej Rosalii. W tym srebrnym sarkofagu znajdziecie relikwie. Naprawdę wygląda niesamowicie, wygląda bardzo bogato, a to dlatego, że święta Rosalia jest patronką Palermo. Tutaj jest jeszcze bardzo ciekawe miejsce. Nie do końca rozumiem, co tu się dzieje, ale są tutaj różnego rodzaju relikwie, w tym relikwie świętej Marii Magdaleny, świętej Krystyny, świętej Agaty i nie tylko. Ciekawe, czy to chodzi dokładnie o te święta. Jeśli tak, to byłbym bardzo miło zaskoczony. Katedra z zewnątrz jest przepiękna, powtórzę to jeszcze raz. W środku mniej. Ale ja powiem tak, ona robi dużo lepsze wrażenie w dzień niż w nocy. Mieliście okazję zobaczyć tą katedrę i z zewnątrz i wewnątrz za dnia.
i w nocy i naprawdę w dzień można się dużo dowiedzieć. Na przykład nie wiedziałem, że jest tutaj Święta Rozalia, że są tutaj grobowce, że są tutaj różnego rodzaju sarkofagi, więc naprawdę mam nadzieję, że to było dla Was interesujące. My będziemy się powoli zbierać. To był taki szybki, poranny spacer. Teraz jedziemy już w inne miejsca. Mamy nadzieję, że Palermo wydało Wam się interesujące. My mamy oczywiście mieszane uczucia, ale mimo wszystko warto tutaj przyjechać. Jeżeli chodzi o zabytki, są naprawdę przepiękne. Jeżeli chodzi o miasto, trzeba lubić albo nie lubić. Ja się na przykład polubiłem z tym miastem. Nie wiem jak Ty, Gabi? Tak, mnie też się podoba. Pierwsze wrażenie było mniej korzystne niż teraz po spędzeniu większej ilości czasu tutaj. Zdecydowanie. I zdecydowanie wydaje mi się, że wieczorami jest też bardzo fajnie tutaj, bo jest dużo knajp, było otwartych, jest dużo takich miejscówek, gdzie można wyjść i tak pochillować. Tak, i naprawdę bardzo dobre jedzenie. Tutaj macie katedrę, tam macie pałac, a tutaj macie taki fajny deptak. To mi się akurat bardzo podoba. Podoba mi się to, że ulice są tutaj pozamykane i można sobie spokojnie tymi ulicami chodzić. Dzięki temu tworzy się naprawdę taki klimat przyjemnego deptaczku, gdzie później wystawiają się różne sklepy, wystawiają się różne kawiarnie, restauracyjki. Dla mnie jest naprawdę fajnie. Nie wiem, czy widzicie, jaka ta uliczka jest wąska, ale mieszkamy w samym centrum Palermo i GPS nas poprowadził wielkim SUV-em, samochodem przez tą uliczkę. Był lekki stresik. Bardzo ciężko byłoby powiedzieć, że Palermo to jest piękne miasto, takie typowo turystyczne. Jest raczej takie duże, brudne miasto. Na pewno nie każdemu się spodoba. Ono ma swój urok, nie zrozumcie mnie źle. Ja akurat lubię takie klimaty, ale nie zdziwię się, jeżeli ktoś się będzie tutaj czuł mniej bezpiecznie albo nie będzie mu się do końca podobało, bo jest dużo śmieci, jest dużo ludzi. Ja się cieszę, że przyjechaliśmy. Fajnie, że udało nam się przespacerować. Fajnie, że zobaczyliśmy te najważniejsze zabytki. A teraz powoli będziemy się kierować dalej, odkrywać takie małe miasteczka, perełki Sycylii. Spójrzcie, jakie miasteczko wyhaczyliśmy. Piękny kolor wody, piękne miasteczko, góry, jachty. No a my jesteśmy tutaj wysoko, wysoko, a będziemy jeszcze wyżej. Jesteśmy, do końca nie wiemy gdzie. Jesteśmy tak mniej więcej na północno-zachodniej części Sycylii. Jedziemy do kilku miejscowości po tej stronie. No ale zobaczyliśmy taki widok, to mówimy, trzeba się zatrzymać i Wam go pokazać. Jest przepięknie, jest cudownie. Szkoda tylko, że jest tak zimno i wieje. Ale w lecie tutaj musi być mega gwiezdnie. Idziemy zobaczyć, co jest na końcu cypelka. Może uda się Wam pokazać, co jest z drugiej strony. No dobra, poza tym, że strasznie wieje, to tu nic nie widać. Widać tylko tą część, która mega nam się podoba. Teraz jedziemy dalej i widzimy się na najbardziej wysuniętej na północ części Sycylii. Przyjechaliśmy na plażę, stwierdziliśmy, że w styczniu też da się pokąpać. Nie da się. Jesteśmy w miasteczku San Vito Lo Capo. Podobno jeden z fajniejszych takich kurorcików, gdzie są bardzo fajne hotele, cisza, spokój, ale słuchajcie, po sezonie nie ma to absolutnie nic. Wszystko pozamykane. No i jeszcze wieje. Miasto widmo, wieje, ale i tak pokażemy Wam to, co widzimy. Miasto to słynie oczywiście ze swojej przepięknej plaży, którą tutaj może nie za mocno widać, bo jest dość duża fala, więc dużo plaży zabiera. Oprócz tego są takie fajne skały, które możecie za mną zobaczyć. No a poza tym, jak się odwrócimy, to zobaczycie też port. Jest tutaj port, jest latarnia morska, jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No ale poza sezonem, wiecie, trochę tak jak w chałupach. Tak wygląda miasteczko. Naprawdę wszystko pozamykane. Te hotele pewnie przechodzą właśnie jakieś przygotowania do sezonu. Hotele same w sobie fajne, ale rzeczywiście
ludzi tutaj praktycznie nie ma. Miasto wymarłe, słuchajcie. Spotkaliśmy jeden samochód, gdzie byli ludzie, podjechali koło nas, żeby poprzebywać z innymi ludźmi. Po prostu autentycznie nikogo tu nie ma poza sezonem. Dotarliśmy do kolejnego miasteczka, jesteśmy w Ericze. Jest to przepiękne miasto, znajduje się na szczycie góry Skały, która wznosi się 751 metrów nad poziomem morza. Jest to bardzo stare miasteczko i jest tutaj do zobaczenia sporo, można tutaj podziwiać kościoły, zamki, stare uliczki. No i teraz zrobimy sobie spacer, ale troszeczkę wieje. Poza tym będziemy musieli coś zjeść, więc zobaczymy, co zobaczymy najpierw, a co będziemy robić później. Idziemy teraz, żeby zobaczyć katedrę. Widzicie już wieżę. Wieża wygląda naprawdę super. Czy to jest wieża, czy dzwonnica? Pewnie i to, i to. A teraz zobaczcie, jak wygląda sama katedra. Katedra królewska bądź książęca. Nazywa się Real Duomo. Naprawdę przepiękna, stara katedra. Idziemy sobie dalej. Oj, strasznie wieje. Mam nadzieję, że to tak mocno nie przeszkadza. Idziemy sobie dalej tymi kamiennymi uliczkami. Możecie sobie zobaczyć wszystko z kamienia dosłownie. Ja takie miasteczka kojarzę z Francji na przykład. Bardzo piękne, bardzo klimatyczne. Warto tu z pewnością przyjechać. Idę bardziej przy murze, może będzie wiało trochę mniej. Spójrzcie, jakie piękne, stare mury, domki, klimat niesamowity. No ale też jak widzicie, jest tutaj raczej pustawo. Idzie ekipa dzielnie, może trochę narzekają, ale tylko trochę. To dlatego, że wszyscy już głodni, więc poszukamy sobie tutaj w centrum jakiejś otwartej knajpki. Trzymajcie kciuki. Kolejny kościółek znaleziony. Również z kamienia, wygląda przepięknie, ale w środku jest jakaś uroczystość, więc nie będę przeszkadzał. A my sobie spacerujemy, słuchajcie, takimi uliczkami. Wszystko pozamykane. Fajnie się chodzi i zwiedza, ale mamy nadzieję, że jednak jakaś chociaż jedna restauracja, kawiarnia będzie otwarta. Tak wyglądają tutaj kościółki w środku. Na chwilę się schroniłem, słuchajcie, żeby oczywiście wam pokazać. A przy okazji na chwilę ochronić się od tego wiatru. 1 stopień. Niestety stało się. Restauracja, którą wybraliśmy, która miała być jako jedna z nielicznych otwarta, zamknięta. O nie. Idziemy szukać dalej. A tutaj? Mam nadzieję, że coś Też będzie zamknięte. otwartego. Tak, niestety wszystko zamknięte, ani żywego ducha, ale przynajmniej urocze miasteczko. Dotarliśmy na plac główny, tak zwany rynek. I słuchajcie, przepiękny, świąteczny jarmark, nieczynny. Przepiękne knajpy, nieczynne. Poszliśmy do informacji turystycznej, nieczynna. Ale poza tym jest naprawdę pięknie. Ale jakby ktoś się zastanawiał, to tam można kupić sobie magnesik. Trafiliśmy na Piazzetta Domenico. Tutaj są przepiękne, malutkie budyneczki i jest też bardzo piękny kościół. Musi być stary, jest zamknięty, ale Gabi tam czyta, może czegoś się dowie. Chodzimy sobie tymi uliczkami. Zgubiliśmy naszych przewodników, więc będziemy musieli się jakoś znaleźć. My tymczasem szukamy zamku, albo chociaż widoku na zamek, żeby wam pokazać. No i mamy nadzieję, że jakoś uda nam się go zaraz znaleźć. Tutaj jak widzicie są wszędzie takie zakamarki, ale są naprawdę bardzo urocze. Gdyby nie to, że jest tak zimno, a my cały czas idziemy pod górę, no to byłoby naprawdę wesoło. Jak dobrze pójdzie, to znajdziemy zamek. Jak źle pójdzie, to przychodzimy tutaj i zgłaszamy tą sprawę do prokuratury. Nasi przewodnicy poszli do samochodu, bo nie chce im się chodzić, ale my jesteśmy dzielni i pokażemy wam całe miasto.
Słuchajcie, doszliśmy do końca miasta. Znaleźliśmy ogrody. A jak ogrody, no to chyba logiczne, że będzie też jakiś zamek. Mamy nadzieję, że to tutaj. Jeżeli to tutaj, to wam pokażemy. Jak nie tutaj, to będzie trzeba się poddać. Ale coś widzę. Widzę jakieś mury. Osiągnęliśmy sukces. Ponieśliśmy spektakularny sukces. Najwyżej będziemy chorzy, ale zrobiliśmy to dla was. Jest wieża. Jesteśmy coraz bliżej. Tak, to tu. Udało się. Zdobyliśmy to. Jesteśmy przed zamkiem w Ericze. Wygląda tak. Dziękujemy za uwagę. Przepiękny zamek, całe miasto wpisane na listę UNESCO, historyczne. I wiecie co? I sobie Audi znalazło tu parking. Pozdrawiamy tego kierowcę. Słuchajcie, chowam się pod murem jak mogę, ale chcę wam pokazać, gdzie byliśmy przed chwilą, więc nie będzie pewnie nic słychać, ale patrz. Jesteśmy przed chwilą byliśmy przy tamtej skale. Tutaj macie pozostałe części zamku. Ta część tutaj jest naprawdę przepiękna. O, ktoś siada do tego Audi. Jakbyście się zastanawiali, czy wieje, to zobaczcie sobie na drzewa za mną. Ja się schowałem w kącie pomiędzy jedną częścią zamku a drugą, więc mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Jeżeli chodzi o sam zamek, on powstał na ruinach starożytnej świątyni greckiej, świątyni Wenus. Dlatego ten zamek też się nazywa Zamkiem Wenus. No i oczywiście tradycyjnie, jak to na Sycylii, w średniowieczu przybyli tutaj Normanowie i zamienili ruiny tej świątyni w twierdzę. Taka twierdza bardzo, jak to się mówi, no nie wiem, jakby nie okazała, nie piękna, tylko taka naprawdę typowa twierdza, żeby bronić się przed najazdami nieprzyjaciela. Ostatni rzut oka i kamery na zamek i lecimy w drogę powrotną. Mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać miasteczko Trapani, do którego jedziemy teraz, żeby coś zjeść, a później będziemy jechać na tak zwane saliny, bo chcielibyśmy pokazać wam coś wyjątkowego. Słuchajcie, widok zrobił się taki przepiękny, trochę bajkowy. To jest właśnie Trapani, tam się wybieramy, pojedziemy sobie na szybko coś zjeść, a później postaramy wam się, tak jak już mówiłem, pokazać ciekawe rzeczy, które znajdują się przy tych zalewiskach, ale jeszcze wam nie powiemy, co to jest. Wracamy szybko do samochodu, mamy nadzieję, że Ania i Wojtuś na nas poczekają, a nie, że już sobie pojechali. Inaczej zamarzniemy. Dokładnie. Chcemy z wami się podzielić informacją, którą otrzymaliśmy od czatu GPT. Zapytaliśmy się, co tutaj warto zobaczyć, jak zwiedzić. No i czat GPT nam że to miasteczko warto jak świeci słońce. Tak. Dziękujemy serdecznie za tą przemiłą informację. Tak. Lecimy. Dodam moje 3 grosze, że generalnie to miasteczko super, tylko klimat mamy taki, kurczę, jak w Nepalu. 0 stopni, wieje, jest niesamowicie zimno i zero przyjemności ze zwiedzania. Natomiast jeżeli przyjedziecie tutaj w lepszą pogodę, to myślę, że będzie wam się bardzo, bardzo podobało, bo na każdym rogu takie piękne widoki. Tak wygląda wejście do miasta, tak wyglądają mury. To miasteczko jest właśnie tak ochronione i było przez setki lat chronione. Jechaliśmy trochę niżej. Tak wygląda Trapani. Przepięknie to wygląda. Miasto, są przepiękne, piaszczyste plaże. Na przykład tutaj. Ogromna plaża. Na pewno w sezonie to wygląda niesamowicie. Teraz i tak wygląda super. A my jedziemy dalej do miasta, zjemy coś i jedziemy, tak jak Mikołaj mówił, tam. Mamy nadzieję zdążyć jeszcze, zanim słońce się schowa, bo wiecie, zima
to szybko zachodzi. Dotarliśmy do kolejnego miejsca, miejsce niespodzianka, czyli słynne Salina. Są to soliska, tutaj tworzy się sól, a to oznacza kilka rzeczy. Po pierwsze to, że znajdziecie tutaj również sporo wiatraków, które postaramy się Wam pokazać. Na razie tam za nami są wiatraki, które nie mają tych skrzydeł, więc może coś się z nimi stało. Ale oprócz tego spotkacie tutaj też flamingi. Flamingi obecnie są białe, a jak wiecie, albo nie wiecie z naszych innych odcinków, one zmieniają kolor w zależności od tego, co jedzą. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o panoramkę. Jest tu bardzo dużo takich zbiorników. Znowu idą chmury. My przyjechaliśmy, słuchajcie, z tamtej skały. To właśnie tam jest Erice na górze. Bardzo fajne miasteczko. No a tutaj to, co Wam mówiłem. Niby są te wiatraki, no ale gdzieś im zdmuchnęło daszki. Najlepsza pora, żeby przyjechać tutaj na te soliska koło Trapani, to między czerwcem a wrześniem i właśnie wtedy tutaj te jeziorka zmieniają też kolor na taki różowo-czerwony i wygląda to magicznie. Także jeżeli bylibyście tutaj w lecie, obowiązkowo przyjedźcie do tych solnisk. Takim samochodem sobie jeździmy. Słuchajcie, na razie zdaję egzamin, jesteśmy mega zadowoleni. I właśnie będzie miał pamiątkowe zdjęcie z salinami, które wyglądają obecnie tak. Nie ma zbyt dużo wody, ale coś tam można jeszcze dostrzec. Jak tylko będziemy mieli możliwość, to się zatrzymamy i Wam hałdy soli pokażemy. Jak będziecie tu w okolicy, to możecie zajrzeć do muzeum. Tutaj niestety już po zachodzie słońca, więc muzeum zamknięte. Ale musicie przyznać, że bardzo ładnie wygląda. Ten wiatrak być może i tylko dla dekoracji, ale jest naprawdę piękny. Tutaj też jest bardzo, bardzo ładnie. Zachód słońca, jak są pełne zbiorniki, naprawdę musi tutaj robić niesamowite wrażenie. Tutaj macie zapełnione solniska. Nie wiem, jak się mówi po polsku w ogóle. Salina, tak to się nazywa. No i specjalnie dla Was mamy wiatrak z przodu. O, znaleźliśmy całą hałdę soli. Spójrzcie, jak to wygląda. I takich hałd tutaj możecie znaleźć dużo, dużo, dużo więcej. Jest mokra i twarda. Tak, Gabi mówi, że jest mokra i twarda. A pan Wojtuś ma do tego żart. Słona. Dobra, uciekamy już do samochodu, bo idzie jakaś straszna burza, ale tutaj możecie w oddali zobaczyć. Wszędzie są hałdy. No i Babi ostrzegła. się pomyliło między porankiem a wieczorem? Właśnie. Saliny znajdują się pod Trapani, koło miejscowości, która nazywa się Nubia. I tak jak wcześniej wspominaliśmy, warto tutaj przyjechać latem. Już się robi trochę ciemno. Nie jest tak późno, ale nadchodzi jakaś niesamowicie wielka burza i niebo po prostu stało się czarne. W tym miejscu za mną z lewej strony widzicie wiatrak, a właściwie chyba pozostało iść po nim, bo nie ma u góry tych wiatraków. Chciałam tylko nadmienić, że są tutaj dwa rodzaje wiatraków. Jedne służą do przepompowywania wody, a drugie służą do mielenia soli. Spotkaliśmy jakiegoś zakapturzonego typa. Jakiś Assassin's Creed. Trzeba uciekać. Zobaczcie, tam na szczycie góry jest Erice, zaświeciło się. Widać światła. Spróbuję przybliżyć. Naprawdę wygląda to niesamowicie, tak jakby góra się paliła na szczycie. Udało nam się dojechać do hotelu, hotel Prezydent, więc czujemy się wyjątkowo. Jak camembert. Dokładnie. Idziemy się zaczekinować. No i będzie trzeba albo iść na kolację, albo kończyć powoli ten film. A to dzisiaj gości w naszym menu na kolację. Ja jem pastę z pesto, a Mikołaj je rybkę. Miecznika. Wypadliśmy jeszcze na mały spacer po Marsali. Marsala by night. Jesteśmy zaraz po kolacji. Trzeba to rozchodzić. Zobaczymy, jak wygląda Stare Miasto.
Miasto by night. Chłopaki się bawią, ale spójrzcie, zwróciliśmy uwagę na to, że tutaj macie tak wyślizganą podłogę, że aż się świeci, jakby była mokra. A akurat chwalimy się tym, że mokro nie jest. Dobra, tu może nie tak ładnie. To fokusujemy się tutaj. Przepięknie oświetlony ratusz. Przynajmniej my zakładamy, że to jest ratusz, dlatego że ma po pierwsze zegar, a po drugie stoi koło katedry. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale katedra nie mieści mi się w kadrze. Jest tak ogromna. Musicie przyznać, że przepiękna. Zdobienia super, naprawdę. Przepiękne rzeźby. Wejście też bardzo fajne. No i też ładnie oświetlone. A tam jeszcze widać most westchnień. Zupełnie tak jak w Wenecji. Ja tylko chcę podsumować, że ta Marsala to naprawdę fajne, przyjemne miasteczko. Zjedliśmy też tutaj bardzo dobrze, za rozsądne pieniądze. Przespacerowaliśmy się, mamy fajny hotel. Można się tutaj zatrzymać. Wróciliśmy już do pokoju, jesteśmy w hotelu, jesteśmy nieco padnięci. Dzisiaj była naprawdę długa trasa. Przejechaliśmy z Palermo kilkaset kilometrów. Teraz się znajdujemy w Marsali. W Marsali, dokładnie. Ja już pomyliłem się, zapomniałem. Dzisiaj był naprawdę szalony dzień, bo najpierw trochę nie trafiliśmy z pogodą, później trochę nie trafiliśmy w miejsca, ale w sumie wydaje nam się, że dzień był naprawdę ciekawy i dużo wam pokazaliśmy. Bardzo nam się podobało miasteczko na skalę. W sumie ten kurort, który wcześniej odwiedziliśmy na chwilę, też był fajny, bo przynajmniej wiadomo, gdzie jeżdżą przede wszystkim Włosi, ale nie tylko, podczas swoich wakacji. No i cóż, dzisiaj zostajemy na noc tutaj, ale to jest tylko jedna noc. Jutro rano się czekautujemy i lecimy dalej. Dziękujemy, że zostaliście z nami. Jeżeli macie jakieś wskazówki bądź wam się podobało, zapraszamy do zostawienia komentarza i zostawienia lajka na naszym filmie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.